Witamy Was w kolejnym odcinku, czyli jak z Petry przedostać się do Małej Petry. Żeby nie zgubić ścieżki. Ok. Dorenda mówi, że te góry są tutaj imponujące. Imponujące, tak. A ja od siebie dodam, moi drodzy, że nie ma turystów. Chyba jednak jak jest za dużo ludzi, to jakoś na mnie to źle działa. Przynajmniej w takich miejscach jak góry czy coś, bo człowiek tam jest przyzwyczajony do większej pustki, a tu nagle tyle ludzi. Masakra. To pewnie ten odcinek, o którym czytaliśmy, że może być zamknięty, że mogą nas nie puścić, bo jest w budowie. I tak wygląda, że właśnie póki co te schody zbudowali, no ale nikt nas nie zatrzymywał, więc idziemy, dreptamy. Musimy zdobyć górę, żeby zacząć schodzić. O, wreszcie fajny kawałek szlaku, ładny widokowo. Pan nam powiedział, tutaj jeszcze zrobili knajpę, wyobraźcie sobie, że do Małej Petry mamy jakąś godzinkę drogi. Coś takiego. Tam jest. Dokładnie jak tamte skały idą. Ostatnia skała. Tam jest Mała Petra. Zresztą ja to mniej więcej poznaję. A tu już jest chyba droga, bo tu samochód stoi. Kawałeczek dalej. Taki mniejszy i taki większy po lewej. Tak, ale trzeba będzie zejść w dół, żeby później podejść tymi schodkami do góry, nie? Chyba tak. Ale możliwe, że tam już będzie droga. Tam kawałek dalej była budka z napisem Ticket Control. Był zaparkowany samochód, ale nikogo nie było wcześniej, a gość się kręcił jakieś 300 metrów, sobie tam spacerował dalej. Więc takie pytanie, co by było, jakby pod tą budkę przyjść bez biletu? Czy wtedy się jest narażonym na jakąś karę? Czy po prostu jeśli by się przeszło to miejsce, to dopiero? Bo jeśli ktoś z Was, powiedzmy, chciałby zaoszczędzić, jest biedny, nie ma kasy, chciałby spróbować wejść, to mi się wydaje, że tędy jest taka możliwość. Oczywiście robicie to na własne ryzyko. Słyszeliśmy jakieś tam historie, że nie kończy się to tylko i wyłącznie odprowadzeniem do drogi,
ale może być sąd. Chociaż z drugiej strony myśmy też mieli w Rosji sąd i jakoś nie wspominamy tego 30 bardzo złotych źle. czy coś takiego? No, 30 zł kary. To razem chyba, nie po 30, tylko Chyba po 30. czy po 30. A, jakoś śmieszna suma w każdym razie. Tak, no nie wiem, no tak jak mówię, no z moich obserwacji myślę, że jeśli lubicie emocje, to można próbować się tędy wbijać, czyli tak od małej Petry. Ale robić to oczywiście nie teraz o 15:20, tylko robić to na przykład o 18:00, o 19:00, jak już jest ciemno. Okej, słuchajcie, znowu tam mała Petra za nami, już sobie dzisiaj ją darujemy oczywiście, ale postępujemy jeszcze trochę w kierunku takich gorących źródeł, jakieś 70 km, zobaczymy ile się nam uda. A tymczasem jest tu sklepik, więc może dostaniemy tą butelkę wody czy coś w tym stylu. I znów spotkaliśmy starego znajomego od 2 dni. Dzisiaj się chyba 3 razy spotkaliśmy. Sorry? I was just thinking I haven't seen you in a while. and No, was- I think you was were surprised. ahead of us somewhere. Yeah, I just got here maybe. Dzisiaj będziemy spać w takim pokoiku. No, jechaliśmy stopem, było już ciemno, zresztą już jest noc. I szukaliśmy miejsca pod namiot. I było wszystko krzywe i kamieniste. I gdzieś w jednym domu znaleźliśmy kawałek równego terenu i zapytaliśmy, czy można by tam rozłożyć namiot. I mieszkańcy, rodzeństwo powiedzieli, że jeszcze mają tutaj przy tym domu jakiś dodatkowy mały domek i nam go udostępnili. Także dzisiaj mamy taki pokoik. Zaraz sobie To było tak, najpierw przyjść do domu, to porozmawiajmy. wypijemy herbatę, tak, ciasteczko. Także luksus. Śpimy pod dachem, w cieple i jutro dalej na ciepłe źródła.